oraz słuchacze. O, to mi chodziło. Dziękuję ci. Anika, nie jesteś tutaj bez powodu. Bo my, programiści, nie jesteśmy wcale irytujący. Wy jesteście cudowni, dokładnie. Dzień dobry. Dzisiejszym moim gościem jest Dominika. Cześć. Cześć. Dzisiaj będę rozmawiał z Dominiką o rekrutacji w IT, czyli w sumie coś, z czym każdy programista miał prędzej czy później do czynienia. Dokładnie tak. Jak to jest naszym zwyczajem, zaczniemy od tego, żebyś przedstawiła się naszym widzom i słuchaczom i opowiedziała kilka słów o sobie. Z czystą przyjemnością. Mam na imię Dominika, jestem mamą trójki dzieci, trójki chłopców, więc bardzo duże wyzwanie, a oprócz tego rekrutuję. Jestem rekruterem od około 3 lat. Wcześniej pracowałam w różnych branżach i w sprzedaży, i w obsłudze klienta. Mam spore doświadczenie życiowe i zawodowe. Miałam też przygodę z liniami lotniczymi, także wiele poznałam. Natomiast rekrutacja to jest coś, co właściwie łączy wszystkie moje wcześniejsze zainteresowania. Bardzo mi się IT podoba i chciałabym jeszcze więcej poznać. Jest to na pewno dziedzina, która niesie ze sobą wiele wyzwań, o czym pewnie też będziemy rozmawiać. I nie jest zawsze łatwa, ale daje ogromną satysfakcję. Jak wygląda praca rekrutera IT? No to jest bardzo dobre pytanie, bo to pytanie jest bardzo szerokie, ponieważ praca rekrutera przede wszystkim zaczyna się od sourcingu, czyli od poszukania, znalezienia tego odpowiedniego. Praca rekrutera zaczyna się od kontaktu z klientem i też kończy się na tym kontakcie z klientem, czyli zaczyna się na kliencie, na poznaniu samego klienta, na poznaniu roli, na poznaniu wymagań klienta wobec kandydata, tego idealnego kandydata, którego mamy poszukać, czyli pełna wiedza, tak, pełny zakres informacji, które musimy otrzymać, abyśmy znaleźli tego kandydata. Następnie właśnie jest ten sourcing, o którym wspominałam, czyli za pomocą różnych źródeł, tutaj mam na myśli LinkedIn, GitHub, Stack Overflow, tak, różne źródła, z których korzystamy, szukamy tego właściwego kandydata, co też nie jest znowu takie oczywiste, bo moglibyśmy oczywiście każdego Java dewelopera zahaczyć i zagadać, natomiast nie o to chodzi, bo klient nam przekazał konkretną informację, że to ma być na przykład senior z 6-letnim doświadczeniem, że ma mieć konkretną technologię w konkretnej chmurze i takiego człowieka musimy znaleźć, tak? Więc faktycznie staramy się wypełnić wszystkie te kryteria, o których nam wspominał klient. Potem musimy napisać taką wiadomość, aby ten kandydat chciał nam odpowiedzieć. I to jest najtrudniejsza część, bo jak wiemy, kandydaci otrzymują całą masę wiadomości, nie tylko na LinkedInie, ale też mailowo, telefonicznie. Jest generalnie ogromna walka na rynku IT o tego właściwego kandydata. No i kandydaci sobie albo odpowiadają, albo nie odpowiadają. W momencie, kiedy nie mają takiej potrzeby, to najczęściej po prostu nie odpowiadają. Też mi się wydawało, że jak szukacie programistów, to głównie korzystacie z takich źródeł jak LinkedIn, ale wspomniałaś tutaj o innych źródłach, jak GitHub i Stack Overflow. Jak tam wyszukujecie kandydatów? Są różne metody. Także tutaj się pochwalę, bo firma nam zapewniła szkolenie z GitHuba, jak odpowiednio kandydatów szukać, jakie są triki, jakie są możliwości. No nie będę zdradzała wszystkiego, bo to są nasze tajemnice, ale rzeczywiście można po samym stacku technologicznym można poszukać, czyli jak programiści piszą swoje repozytoria na GitHubie,
to już nam daje jakąś wskazówkę, tak? Jeżeli on pisze w Javie i większość tych repozytoriów jest w Javie, no to możemy się domyślić, że to może być faktycznie dobry programista javowy, albo ma takie tendencje javowe. Oczywiście GitHub nie jest jedynym źródłem, bo to zawsze jest takie uzupełnienie o LinkedIn. LinkedIn daje nam taki przekrój jego profilu, więc jak gdyby to musi iść gdzieś tam w parze, albo może iść w parze. Ja tak robię, sobie to sprawdzam, sobie analizuję, jakie mogły być poprzednie jego projekty, albo w ogóle w jakich firmach pracował, więc to też mi daje jakiś pogląd jego doświadczenia. Rozumiem, czyli to jest po prostu takie wzbogacenie tej informacji na temat danego programisty czy kandydata. Dokładnie. Tam też możemy maile na przykład znaleźć kandydatów. Tak, bo wcześniej właśnie wspomniałaś, że potrzebujecie konkretnego kandydata z konkretnymi umiejętnościami, tak jak wspomniałaś, konkretna na przykład chmura i zastanawiałem się, w jaki sposób można tę informację wyciągnąć z samego GitHuba, ale teraz jak już powiedziałaś, to jest po prostu uzupełnienie informacji, wszystko jest jasne. Wracając do rekrutacji, jak bardzo musisz być zaawansowana technicznie, żeby znaleźć dobrego kandydata? Znaczy na pewno trzeba rozróżniać, tak? Trzeba rozróżniać technologię, trzeba wiedzieć, co to jest backend, co to jest frontend, czym się zajmuje DevOps, czym się zajmuje architekt, tak? Trzeba wiedzieć, na czym te różnice polegają, by się też posługiwać odpowiednią nomenklaturą, tak? No nie można strzelać i mówić, no jak do Java dewelopera szukam u ciebie JavaScripta na przykład, JavaScript, tak? Więc trzeba to umieć rozróżniać, trzeba też wiedzieć, z jakimi frameworkami to się łączy, bo na koniec trzeba też tą rolę sprzedać. Tak? Trzeba umieć opowiedzieć, trzeba umieć tego kandydata zachęcić, trzeba w nim wzbudzić jakąś ciekawość, a bez tej takiej nawet podstawowej wiedzy ciężko mówić o czym się nie ma pojęcia. Tak mi się wydaje. Ciekawe jest, jak to wygląda po drugiej stronie znowu. Czy mając do czynienia z niedoświadczonym rekruterem, ktoś, kto właśnie nie zna tych technologii albo zna bardzo słabo technologię, nie rozróżnia je, czy dla ciebie to jest ktoś, z kim nie chciałbyś rozmawiać, albo coś, co gdzieś tam obniża wartość tej pozycji? Trudno mi powiedzieć, nigdy się w takiej sytuacji nie znalazłem, ale jestem w stanie to sobie wyobrazić, no bo ciężko by mi się prowadziło rozmowę i ja z reguły jestem kulturalny i miły i nie chciałbym komuś odpowiedzieć, że pleciesz bzdury czy coś takiego. Myślę, że w takiej sytuacji zareagowałbym w taki sposób, że poprosiłbym o pisemną, albo żeby wysłał mi na maila taką ofertę pracy, wtedy bym sam przejrzał i ewentualnie po przejrzeniu tej oferty dopiero bym się z taką osobą dzwonił, żeby porozmawiać coś więcej. Czyli jest takie zrozumienie, tak, że ten rekruter to nie deweloper, to jest jednak człowiek z branży HR-owej i wcale nie musi na pewno, ale myślę, że też tak podświadomie bym wtedy gorzej patrzył na tą ofertę, bo też rzucałoby to pewne światło na daną firmę, kogo oni mi tutaj przysłali. No właśnie. Także jeżeli firma sporo inwestuje też w rekruterów, to znaczy, że coś może sobą reprezentować. To prawda, tak. Ja też mam taką obserwację, że rekrutacja, tak jak rekrutacja przebiega, tak też kandydat może sobie potem wyobrazić, że tak może funkcjonować firma. Bo często rekrutacja to jest to pierwsze okienko na to, jak w firmie może się pracować, jak firma może działać, jakie są procesy, tak, jak to działa. Dlatego ja osobiście uważam, że strasznie ważne jest to, żeby to była jakościowa rekrutacja, żeby były feedbacki, żeby żeby rekruter był w stałym kontakcie z kandydatem, żeby on się czuł zaopiekowany, bo tak naprawdę na koniec wszystkim nam zależy, żeby człowieka zatrudnić. I jeżeli on się tak nie będzie czuł, jeżeli on będzie miał mieszane uczucia, a ma 3 inne oferty, to jest większe prawdopodobieństwo, że on wybierze jakąś inną ofertę. Więc uważam osobiście, że to, co my robimy, to, co my prezentujemy i ta nasza praca to jest, powiedziałabym tak 60-70% sukcesu, jeśli chodzi o zatrudnienie. My jesteśmy tylko pośrednikiem tak naprawdę. Nie mamy wpływu na to,
jak zadecyduje hiring manager, ale możemy też z hiring managerem rozmawiać, możemy go też przekonywać, możemy mu podawać argumenty z naszego punktu widzenia, tak? Czyli nasze doświadczenie z kandydatem i z mojego doświadczenia wynika, że to nie jeden raz pomogło. Czyli ja też miałam wpływ na pewną decyzyjność i mnie też hiring managerowie pytają o moje zdanie. Uważam, że to jest bardzo fajne, że mi ufają, bo to jest jak gdyby, to jest dla mnie też taki sygnał. Pytam się ciebie o poradę, bo ci ufam, bo ty znasz rynek, ty znasz ludzi, ty znasz kandydatów, ty mi możesz doradzić w tym momencie, więc taka też jest nasza rola, żeby zapewnić kandydatom takie poczucie właśnie, że są ważni, że możemy im faktycznie tutaj pomóc, bo od tego jesteśmy. My jesteśmy pomiędzy, jesteśmy takimi doradcami zarówno dla kandydata, jak i też dla klienta. Więc ja uważam osobiście, że praca rekrutera nie kończy się tylko na dostarczaniu kandydata, ale wiele, wiele później też. Czyli też to sięganie o feedback u klienta, tak? Nie wiem, po 3 miesiącach pytamy, jak się pracuje temu kandydatowi, temu już pracownikowi, tak? Jak on działa, czy jesteś zadowolony z tego, kogo zatrudniłeś? Bo de facto to była nasza wspólna gdzieś tam praca. Rozmawiasz z klientem czy z kandydatem? Z klientem i z kandydatem. Okay. Tak, tak. Bo właśnie też się z czymś takim spotkałem, ale dopiero w obecnej pracy. Nigdy wcześniej nie miałem okazji czegoś takiego zaznać, a uważam, że to jest faktycznie bardzo miłe. Sam feedback już na poziomie rozmowy, czy po rozmowie otrzymałem jakiś feedback i faktycznie po przepracowaniu tam kilku miesięcy też miałem okazję spotkać się i porozmawiać, jak to jest. No właśnie, bo wtedy też zapamiętujesz tego rekrutera, tak? I przy następnej okazji twoich poszukiwań być może właśnie do tego rekrutera wrócisz, bo miałeś poczucie, że to jest ten ktoś, kto się tobą zaopiekował, kto ci dał takie pełne wsparcie, kto się tobą interesował, tak? Kto jak gdyby, był takim twoim przyjacielem w trakcie tej podróży rekrutacyjnej, a wiadomo, że zmiana pracy to jest duży krok, tak? To jest bardzo trudne. To jest coś, co ludzi czasami paraliżuje, zwłaszcza jeżeli długo pracują na jednym czy w jednej firmie. Miałam takiego kandydata, który pracował przez 7 lat w jednej firmie i on do mnie wiele razy dzwonił, pytał mnie się o szczegóły, o takie drobne szczegóły, pytał mnie się ostatnio o jak założyć spółkę, tak? No rzeczy już gdzieś tam poza moją kompetencją, ale też mu pomogłam. Ja chciałam, żeby on miał poczucie, że on we mnie ma tego partnera, bo to ja jestem tą osobą, która go łączy z tą firmą, tak? To nie będzie jego żona, to nie będzie, nie wiem, przyjaciel, tylko ja tutaj jestem tym przyjacielem dla niego. Więc uważam osobiście, że to jest bardzo ważne, żeby temu człowiekowi dać to poczucie wsparcia, i takiej właśnie pełnej, takiego właśnie, jak mówiłam, takiego zaopiekowania się nim. Poczucie ogniska domowego. No tak, dokładnie. To, co ja też osobiście uważam i co też często robię, zwłaszcza jeżeli mam kandydata, który widzę w nim ten potencjał, tak? Czuję, że tu może coś się zadziać, widzę, że on jest tym kandydatem, to ja go też mocno przygotowuję do tej kolejnej rozmowy, czyli ja mu też mówię, przygotuj się z tego i z tego, tu masz pytania, których się możesz spodziewać, przypomnij sobie mówisz już o rozmowie technicznej, w sensie jaki... No technicznej nie bardzo, tak? Chyba, że mam jakieś, nie wiem, informacje od menadżera, jakiś przeciek, tak, jakie pytania mogą paść. Ciężko mi o tym opowiadać, a czy mogę mu mówić, jaki jest przebieg na przykład takiej rozmowy, tak? Więc może się spodziewać, jeżeli jest jakiś coding assignment podczas rozmowy, no to mu mówię, żeby on był przygotowany też psychicznie na takie coś, żeby nie był zaskoczony, że nagle musi coś kodować podczas tej rozmowy technicznej, a nikt mu przecież o tym nie mówił. Więc unikam takich sytuacji, bo chcę, żeby on odniósł sukces w tej rekrutacji. Jak to ostatecznie wyjdzie, no to już jest poza moim, jak gdyby, moimi wpływami, ale robię tyle, ile mogę, żeby mu pomóc. Jako rekruter IT masz na pewno większy pogląd na to, jak wygląda ten rynek. Chciałem się dowiedzieć, jak to jest z twojej perspektywy, no bo
dużo się mówi o tym, że firmy cały czas potrzebują zatrudniać tych kandydatów, cały czas brakuje kandydatów. Czy to oznacza, że w takiej sytuacji bierzecie byle kogo, czy jednak stawiacie na jakość, a nie na ilość? Nie, zdecydowanie stawiamy na jakość i też nasi klienci stawiają na jakość, bo dlatego też się robi właśnie ten taki techniczny assessment, żeby sprawdzić, czy dana osoba czy się sprawdzi, tak, w tej roli, do której poszukują danego człowieka. No ale co się dzieje w sytuacji, kiedy klient mówi, że potrzebuje, nie wiem, 10 kandydatów, a przez 3 miesiące żaden nowy kandydat się nie pojawił? Wszystko zależy od firmy, tak? Bo jeżeli mowa o dużych korporacjach, to tam rzeczywiście idzie się bardziej na ilość, tak? Jak ktoś jest zainteresowany, ma ten basic knowledge, no to bierzemy. I to taka jest masówka. I niestety w dużych korporacjach moje doświadczenie jest takie, że tam się nie bardzo patrzy na tą jakość. Niby robi się te asesmenty techniczne, ale jak jest już człowiek, który by się nadał, no to bierzemy go, no to bierzemy. I tam rekrutacja często wygląda tak, że rekruterzy są przeładowani rekrutacjami, ilością rekrutacji i za bardzo się nie mogą skupić na jakości. Natomiast tak jak my tutaj pracujemy w agencji, no to w mojej roli to jest maksymalnie 10 ról. I ja rzeczywiście mogę się skupić na tym, żeby robić taką jakościową pracę. Przepraszam, 10 ról na jaki okres? No, do zapełnienia, tak? Aha, czyli na ten moment masz powiedzmy 10 ról, które musisz obsadzić i szukasz teraz kandydatów. Dobra, dokładnie, rozumiem. Dokładnie. Także moi klienci oczekują ode mnie jakościowych kandydatów, dlatego ja ich też przygotowuję, dlatego ja z nimi też rozmawiam. Ja robię ten cały research przed i szukam faktycznie ludzi, którzy są sensowni i można ich polecać. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać, rynek IT jest bardzo trudnym rynkiem, zwłaszcza, że brakuje tych deweloperów na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I firmy z całego świata szukają, gdzie tylko mogą, żeby takiego dewelopera znaleźć. I my na przykład mamy firmy z całego świata, tak? Mamy ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Ja teraz mam nawet klienta, największy dostawca, nie chcę mówić branży, bo to nie chcę też za bardzo zdradzać, ale z Afryki na przykład, tak? Więc to są firmy, którzy wiedzą, że w Polsce jest ogromny potencjał i że tutaj można znaleźć ludzi. Natomiast, bo też za tym stoją liczby, tak? Bo jak gdyby mamy dużo uniwersytetów technicznych, dużo tego IT. Polska jest w ogóle takim krajem bardzo popularnym. Natomiast moje pierwsze zadanie to jest uświadamianie tego klienta, jak to w rzeczywistości wygląda. Że to nie jest tak, że ja mu dostarczę nagle 20 kandydatów, bo inne firmy również przychodzą i również pytają, tak? I tych klientów jest bardzo dużo. I jak gdyby nie jesteśmy w stanie w tym momencie spełnić oczekiwań, żeby nagle 20 kandydatów im przedstawić, zwłaszcza na przykład Java Developera albo React Native Developera, to też jest bardzo trudne. Więc są to pewne elementy, gdzie trzeba faktycznie z tym klientem od samego początku pracować, żeby go uświadamiać, jak to w rzeczywistości wygląda. I żeby on miał świadomość, że nasza rola polega też między innymi na tym, żeby filtrować tych dobrych od tych złych, tak zwanych złych kandydatów, tak? No bo złych nie ma. Kilkukrotnie już tutaj wspomniałaś o Java deweloperach i choć ja ci cały czas mówię, że ja jestem Python deweloperem, to nie chcesz się przełączyć na mówienie o Python deweloperach. Stąd moje pytanie. Czy jako rekruterka skupiasz się właśnie na jednej technologii? Mam na myśli, że do ciebie się zgłaszają głównie klienci, którzy potrzebują Java deweloperów, ewentualnie jeszcze tam jakieś, powiedzmy, dodatkowe technologie? Nie. Ja się skupiam na wszystkim. Także i PHP, i akurat o Pythonie najmniej mówię, bo najmniej miałam, wybacz.
Dobrze, nie. Nie, po prostu byłem ciekaw, bo tak jak wspominaliśmy już wcześniej, tam musisz mieć jakąś wiedzę z danej technologii, przynajmniej znać frameworki, które są używane. No i się zastanawiałem, czy to po prostu, żeby tobie łatwiej się pracowało, to powiedzmy, ty się będziesz zajmowała czołowcami, a twoja koleżanka czy kolega z zespołu będzie się zajmował ludźmi od Pythona. Ale okej. Nie. Skupiamy się na wszystkim. To też o to chodzi, żeby się rozwijać, tak? Żeby się uczyć, żeby nie być tylko przypisanym do jednej technologii, ale żeby być takim rekruterem 360 się mówi, tak? Czyli który obejmuje wszystkie i technologie, i wszystkie aspekty rekrutacji. Także nie. Tutaj ja mówię akurat o Javie, bo Java jest najpopularniejsza, no nie oszukujmy się. Chciałem się odwołać do tego, o czym już mówiłaś, mianowicie, że w danym momencie masz powiedzmy 10 ról do obsadzenia i w jaki sposób obsadzasz te role? Pojawił się kandydat, który idealnie się nadaje na 4 stanowiska, któremu wybierasz? To zależy od kandydata, bo jeżeli ja mam 4 role takie same, to ja mu o tych 4 rolach mówię, tak? I mówię mu, ty możesz brać udział w wszystkich tych rekrutacjach, jeżeli chcesz. To jest up to you. Więc jeżeli on będzie chciał, to jak najbardziej go do tego zachęcę, tak? I będę mu te wszystkie role przedstawiała. Moim celem, tak, na koniec dnia jest zatrudnienie. Więc czy to będzie w firmie A, czy w firmie B, to już jak gdyby dla mnie nie ma znaczenia. Ja chcę, żeby ten kandydat miał też szerszy wybór, bo dlaczego go ograniczać tylko do jednej roli, skoro mogę mu przedstawić 2 albo i 3 tylko w innych na przykład branżach. Może on się w ogóle nie interesuje bankowością, może bardziej gaming, może nie gaming, ale może jakaś inna branża jest bardziej dla niego ciekawa. Chcę mu dać wybór, więc jak najbardziej przedstawiłabym mu te wszystkie role wówczas. Teraz muszę się zastanowić, co ja chciałem zapytać. Rozmawiamy tutaj już przez jakiś czas i cały czas mam wrażenie, że tak opowiadasz tylko o kandydatach, którzy są tymi wspaniałymi kandydatami, których chcesz polecić, których chcesz zrekrutować. Natomiast wydaje mi się, że na pewno w swojej branży spotkałaś ludzi, których po rozmowie wiesz, że nie będziesz polecać dalej. I moje pytanie brzmi, co odróżnia dobrego kandydata od tego niedobrego? Tak, zdarzało się, że podczas tej pierwszej rozmowy wprost mówiłam, no niestety nie widzę tego, nie masz tego, albo bez dobrej znajomości języka angielskiego nie ma sensu tutaj dalej iść, bo wiem, że to i tak się skończy jak gdyby niepowodzeniem i to będzie stratą czasu dla ciebie i dla firmy. Także niestety czasami i tak bywa, że trzeba dość jasno i klarownie taką informację przekazać i uważam, że to jest uczciwe. Ja zawsze zakładam, że uczciwość i takie jasne podejście to jest najlepsze podejście i mam wrażenie, że kandydat to też docenia. Ja mam też takie podejście, jeszcze wracając za chwilę do twojego pytania, ale chcę jeszcze się do tego odnieść a propos takiej uczciwości. Ja mam też taką zasadę, że feedback przekazuję szczery. Nawet jeżeli on może być dla kandydata czasami, nazwijmy go, niesprawiedliwy. Albo ciosem w serce. Albo takim ciosem dokładnie w serce. Wolę go przekazać, bo to może być coś, co pozwoli mu pewne rzeczy może przemyśleć, może się lepiej przygotować do następnej rozmowy, może odnieść sukces dzięki temu w innej rekrutacji. Także mogę się podzielić też takim doświadczeniem, które miałam z kandydatem, gdzie został odrzucony z powodu, już na 3. etapie, tak, już na ostatnim etapie, z powodu komunikacji. Menadżer uznał, że tu mógłby powstać jakiś problem komunikacyjny z teamem i on sobie na takie coś nie może pozwolić. Więc ja wróciłam do tego kandydata i szczerze mu przekazałam te informacje, natomiast bardziej w formie takiego coachingu. Zależało mi na tym, żeby on to odebrał jako dobry feedback, jak nie wiem, menadżer przekazuje swojemu zespołowi feedback, konstruktywny feedback, tak? On nie musi być piękny ten feedback, ale żeby był konstruktywny, żeby on faktycznie coś z tego wyciągnął. Więc porozmawiałam z nim, przekazałam mu te informacje i potem po miesiącu włączyłam go w kolejny proces rekrutacyjny. No i
dostał ofertę, przyjął tę ofertę, widocznie być może to zadziałało. Ja nie mówię, że to był jak gdyby klucz do sukcesu, tak, ten feedback, ale być może wziął sobie to do serca, przemyślał te kwestie, tym bardziej, że ja go jeszcze przygotowałam przed rozmową. Pamiętaj o tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio, tak? Nie chcę mówić, że jak z dziećmi, ale trochę taka matka ze mnie tutaj wychodzi, tak? Czyli ja przypominam, staram się kandydata dobrze przygotować, żeby on faktycznie odniósł sukces, bo na tym mi też zależy de facto, tak? Więc to jest taka wspólna praca. Co cię irytuje u kandydatów? Irytuje mnie brak przygotowania. Kiedy ja przedstawiam wszystko, wysyłam maila z podsumowaniem, mówię, jak się przygotować i kandydat się na przykład nie przygotuje, więc cała moja praca gdzieś tam się nie powiodła, więc na pewno to. Drugi punkt to takie poczucie albo taka troszeczkę pycha, bym powiedziała, albo taka wiara, zbyt duża wiara w siebie. Ja już nie muszę robić żadnych testów technicznych, przecież ja już tyle lat programuję, to czemu ja mam robić jakikolwiek test techniczny? No sorry, klient tego wymaga, to nie jest mój wymysł, a klient też chce cię sprawdzić, bo być może ty jesteś seniorem od 5 lat, być może brakuje ci jakiejś wiedzy i ten test zweryfikowałby to też dla ciebie, tak? Czy ty się nadajesz, czy może masz jakieś braki, a może wcale nie jesteś taki świetny, jak ci się wydaje, a poza tym ten klient na koniec chce zatrudnić człowieka, który będzie umiał robić przy tym produkcie, na którym mu zależy, a nie zatrudnić seniora dla samego bycia seniorem, tak? Więc to jest druga cecha, która mnie denerwuje. A trzecia, trochę mnie też irytuje, znaczy ja wiem z czego się to bierze, ale denerwują mnie takie komentarze albo takie wyśmiewanie się czasami z rekruterów i trochę takie lekceważenie rekruterów. Trochę takie odnoszę wrażenie niekiedy, że ten kandydat nie do końca sobie zdaje sprawę, jaką moc sprawczą może mieć ten rekruter. I on tak naprawdę może bardzo mocno zarekomendować kandydata, może wpłynąć na to, że to on zostanie wybrany, bo to my piszemy całą rekomendację i my możemy napisać coś bardzo pozytywnego, możemy też dodać coś od siebie, a jeżeli ten kandydat nie da nam tej szansy, żeby dać się poznać i dać coś pozytywnego od siebie, to my tego nie napiszemy. Będziemy mieli negatywne też wrażenie i też ten nasz odbiór będzie bardzo subiektywny i negatywny. Także to, jak kandydaci też do nas podchodzą, ma ogromne znaczenie i myślę, że niekiedy ta rola rekrutera nie jest do końca doceniana przez deweloperów, przez programistów, przez świat IT, a myślę, że zwłaszcza w kontekście tych firm zagranicznych, gdzie tylko to przez nas przechodzi, no to możemy tak naprawdę niekiedy odmienić życie niejednego programisty. Co zrobić, żeby dostać taką wspaniałą rekomendację od ciebie? Dobrze jest na pewno opowiadać o tym, co się robi. Nie odpowiadać tylko tak lakonicznie na nasze pytania, albo tak bardzo zdawkowo, tylko faktycznie dać nam ten content, dać nam zrozumieć, odpowiedzieć na nasze pytania i z nami współpracować, bo tak naprawdę to jest współpraca, tak? Zarówno kandydat, rekruter, jak i też rekruter, klient. To jest cały czas partnerstwo. I jeżeli ten kandydat nie będzie odpowiadał, albo będzie tak właśnie na zasadzie, to już jest jego 5. rekrutacja i jemu się już nie chce, no to niestety te emocje, które nam przekazuje, to my też przelejemy na papier. Więc ja rozumiem, że może być takie zmęczenie materiału i że ten kandydat już nie będzie miał siły po raz 5. opowiadać o tym samym, ale niech on się też postawi na naszym miejscu i też zrozumie, że my nie mamy pełnej wiedzy, zwłaszcza CV nie zawsze mówi o wszystkim. CV jest tylko jakimś tam wycinkiem tego, co on robi. On mógł robić o wiele więcej, a my o tym nie wiemy. My się nie domyślimy. Także trochę dać nam też możliwość poznania siebie. No to teraz ja odwrócę pytanie, jeśli pozwolisz.
co ciebie irytuje, jakie ty widzisz problemy ze strony rekruterów, co absolutnie jest dla ciebie takie no-go. Zacznę od tego, że przykładowo dostaję informację, wiadomość jakąś na LinkedIn. Jeżeli wchodzę w taką wiadomość i brakuje tam istotnych informacji, no to taka wiadomość od razu zostanie zignorowana, no bo nie interesuje mnie oferta pracy, w której nawet nie wiem, ile mogę zarabiać. No, dla mnie byłby to stracony czas. Jeżeli chodzi już o taką rozmowę, no to taką mam na myśli, no przeważnie przez telefon, czy na jakimś komunikatorze. Problemem może się okazać, jeżeli brak kompetencji u osoby rekrutującej. To już mieliśmy okazję tutaj poruszyć ten temat, że jeżeli faktycznie dana osoba miesza technologię, gdzieś się gubi, nie wie, na czym do końca polega projekt, no to też to rzuca takie nieprzyjemny cień na tą rekrutację. A coś jeszcze? Bardzo nie lubię też sytuacji, w której w ofercie pracy mamy wymienione konkretne technologie, które powinienem umieć, natomiast okazuje się, że na rozmowie rekrutacyjnej rozmawiamy o czymś zupełnie innym. Albo kiedy mamy takie sekcje, czasami się pojawiają w ofercie umiejętności, które programista musi znać i takie, które fajnie by było, żeby znał. Jeżeli bardziej się skupiamy na tych drugich, no to coś jest nie tak. Zgadza się, tak. Czyli coś tam nie zagrało, prawda? No właśnie, coś wtedy jest nie tak z tą samą ofertą pracy albo przekazem, który dostałem od rekrutera. Tak. Natomiast to, co bardzo mi się podoba i zauważyłem, że od niedawna tak się staje bardziej popularny, to jest ten feedback. To myślę, że super, bardzo dużo można tym ugrać. Tak, to prawda. I też bardzo wielu programistów o to pyta. Ja osobiście też uważam, że to jest mega, mega ważne i to jest jak gdyby must have części rekrutacji, tak? Kandydat zasługuje na to, żeby się dowiedzieć. Ja zawsze się staram, i myślę, że to też jest bardzo ważne, staram się postawić na miejscu tego kandydata. W sumie lubię też pozytywną energię u rekruterów. Tak jak wspomniałaś, mamy sytuację, kiedy przychodzę na rozmowę, jestem zestresowany, a w momencie, w którym słyszę taki przyjazny głos po drugiej stronie, to się lepiej czuję. Tak, tak. I to działa. I tak naprawdę to też zaraża, prawda? Taka pozytywna energia zaraża. I to jest to też to, co mówiłam na samym wstępie, że może nie na wstępie, to, co już mówiłam, bo żeby, wiesz, potem cięcie, No tak. to, co mówiłam już wcześniej, to, że nie, to, co mówiłam, nie, w ogóle, bez to, co mówiłam. My też naszą rolą jest też sprzedać dane stanowisko, tak? My chcemy pokazać temu kandydatowi, że to może być coś mega, mega ciekawego. I to, jak my to przedstawimy, to, jak my będziemy o tym rozmawiać, z jakim entuzjazmem będziemy o tym rozmawiać, potem też tym samym możemy tego kandydata zarazić. Dziękuję wszystkim widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że mieliście okazję poznać rekrutację od tej drugiej strony, z innej perspektywy. Natomiast wnioski do wyciągnięcia pozostawiam wam samym. Dziękuję tobie, Dominiko, za to, że zgodziłaś się być naszym gościem. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i jeżeli tak, zachęcam was do pozostawienia lajków i subskrypcji. Dziękuję. Albo komentarzy, bo Anika je uwielbia.